Witajcie, tu Andrzej z bloga Świat Ducha. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o temacie w obszarze zmagań z narcyzmem. Temat zmęczeni z oczekiwania na zmianę. Bardzo często się mówi o samym narcyzie, o jego cechach, ale dosyć rzadko się wspomina o osobach będących w pobliżu narcyza. Samo zjawisko narcyzmu, sama osoba narcyza bardzo przyciąga uwagę i jako taka jest też bardzo dużą zagadką, więc większość filmów oczywiście jest poświęcone samemu narcyzowi. I bardzo dobrze, bo osoby będące w pobliżu, partnerzy, partnerki, dzieci, osoby narcystycznej, dobrze, żeby wiedziały, z kim mają do czynienia. Natomiast też jest taki aspekt, że taka osoba żyjąca z narcyzem ma swoje przeżycia i one też są ważne i one są jakby najważniejsze w życiu tej osoby, bo to są jej przeżycia. Jakby to powiedzieć, że ciemne siły duchowe chciałyby wyciągnąć z nas to życie, tę energię życia, tak żebyśmy żyli drugą osobą, żebyśmy żyli jej przeżyciami, jej wewnętrznym pomieszaniem, wzburzeniem i w tym momencie to osiągnęliby oczywiście sukces, no bo przestajemy żyć sobą, swoim życiem, a zajmujemy się życiem czyimś. Zwłaszcza to dotyczy osób wrażliwych, które są dosyć często nastawione na pomaganie, na wspieranie, na opiekowanie się drugą osobą. Także dzisiaj powiem o tym, jak osoba żyjąca z narcyzem ma w pewnym momencie, po iluś latach, po prostu zwyczajnie zmęczenie z powodu oczekiwania, bo już tyle czasu czeka, że się coś zmieni, a się nic nie zmienia. Tutaj są 3 tematy. Pierwsza rzecz to jest miłość narcyza, którą wielu ludzi jakby podważa, czy rzeczywiście narcyz ma tą miłość, czy też nie. Ale to najczęściej są ludzie, którzy są związani z obszarem psychologii i raczej nie chcą drążyć tematu, kim jest narcyz, z jakich elementów się składa ta istota, bo psychologia uważa, że człowiek składa się z jednej cząstki i tam najwyżej co może być zaburzenie osobowości, tak? Ale ja nie uważam, ja tutaj jestem ze strony Świat Ducha i obszary duchowe mi są bliskie, więc wam wyjaśnię, jak to z obszarów duchowych widać. Dalej, jak osoba żyjąca z narcyzem, jakie ma postawy duszy i osobowości, które prowadzą do takiego dużego zmęczenia jednak. Po iluś latach człowiek ma kompletnie dosyć takiego życia i pojawia się właśnie zmęczenie, które może być też opisywane przez osoby z kręgów psychologii jako trauma bonding. Tylko że samo pojęcie trauma bonding jest pojęciem takim zewnętrznym, opisowym i nie ujmuje dokładnie przeżycia, jakie osoba żyjąca z narcyzem ma. No dobra, zajmijmy się zmęczeniem i zacznijmy od samej miłości. Mówi się często o tym, że narcyz ukochał swoje oblicze, swoje odbicie.
I to są jakby dynamizmy po stronie narcyza. Dzisiaj się nimi nie będziemy zajmować. Natomiast jest coś, co się nazywa bombardowaniem miłością. Jest to faza, w której narcyz chce zachwycić swoją osobą kogoś z zewnątrz, żeby z nim nawiązać kontakt. I wielu ludzi uważa, że nie ma tam miłości. Ja myślę sobie i odczuwam i rozumiem to tak, że tam jest miłość. To nie jest tak, że nie ma. Tyle, że tam jest więcej, o wiele więcej niż jedna istota, niż jeden gracz po stronie narcyza. Tam jest co najmniej 3 graczy. Jest osobowość narcyza, która jest przekonana, że w cudzysłowie nic się nie stało, że po prostu ten narcyz jest bardzo w porządku i no, cały czas osoba narcystyczna nie będzie w ogóle brała pod uwagę tego, że może się mylić w czymś, może coś być nie tak. Osoba narcystyczna jest przekonana, że jest naprawdę bardzo w porządku wobec świata, a jeżeli ktoś chce coś od niej, chce coś pokazać, jej to po prostu się czepia. Dlatego mówię, że narcyz potrafi kochać. Dusza narcyza, co więcej, potrafi kogoś kochać, drugą osobę. Potrafi wyrażać radość, miłość. Tyle, że tam jeszcze jest coś więcej. Narcyz jest obudowany, jak w klatce żyje. I można to ezoterycznie ująć takimi słowami, że jest to taka bańka astralna, bańka energetyczna. To jest tak jak ochronna klatka, która jest stworzona przez ciemne siły, które tego narcyza chronią, bo on jest przecież jak w cyrografie, pod cyrografem, że jest umowa między duszą narcyza a między ciemnymi siłami. I ta umowa mówi tak, że ciemni będą mogli korzystać z jego życia, ale będą brali haracz za to. Natomiast w zamian będą bronili go. Będą go bronili w ten sposób, że nie będzie wrażliwy na zewnętrzne, że przesłania energetyczne, uczuciowe, emocjonalne z zewnątrz nie będą go drażniły, nie będą go raniły, atakowały. I przy najmniejszym niemalże ataku to nie narcyz sam będzie odpowiadał, tylko ciemne siły, które będą od razu się do takiego kogoś, kto ma jakieś zastrzeżenia wobec narcyza, będą od razu miały dostęp, ponieważ no taka jest umowa. Także jeżeli w ten sposób patrzymy, to osoba narcystyczna w swojej osobowości, gdzie jest świadomość, ona jest nieświadoma tego, co się tak naprawdę dzieje. Ona chce dobrze. Spytajcie każdego narcyza, czy on chce dobrze. No powiem wam od razu, że oczywiście, chce dobrze, on chciał dobrze. A tutaj ktoś przyszedł i po prostu zaczyna coś mówić nie tak. Także pamiętacie taką postać z Gwiezdnych Wojen Darth Vader, tak? No to narcyz jest tak obudowany jak ten Darth Vader w jego takim pancerzu. I tak chodzi po świecie. Co nie oznacza, że tam w środku nie ma żywej istoty. Jest. No dobrze. A to opisaliśmy samego narcyza. A teraz, jak
się w takim razie z takim kimś rozmawia, jak się ma relacje, jeżeli się jest partnerką, partnerem kobiety narcystycznej, jeżeli dziecko ma rodzica narcystycznego, to co wtedy? Taka osoba żyjąca z narcyzem będzie dobrze pamiętać ogromną ilość tej miłości, którą narcyz przelewa na nią. I będzie pamiętać uśmiech, i będzie pamiętać tą serdeczność, z jaką była witana. Jeżeli osoba żyjąca z narcyzem jest po stronie owego człowieka, owego narcyza, jest wszystko w porządku i dosyć często będzie dostawać tą miłość. Ponieważ narcyz aż tak głupi nie jest. I po prostu będzie wiedział, że ma swojego poplecznika. I w tym momencie nie będzie jakby kłopotu. Jest wiele ludzi, wiele małżeństw, których jest narcyz i oddana mu żona na przykład, tak? Albo kiedy żona narcyz ma symbionty, a mężczyzna jest w pozycji yin, w pozycji wspierającej i to on będzie po jej stronie i on, można powiedzieć, będzie pod pantoflem. No ale to mu będzie odpowiadać, on tam się niedużo musi wysilać i w ogóle dajmy na to, że jest w ogóle takim człowiekiem. I ona też nie będzie mu robić aż takiej krzywdy. Oczywiście od czasu do czasu będzie coś tam mu, jakieś szpile dawać, bo ciemni lubią się najeść i trzeba skądś tą energię upolować. Natomiast bycie po stronie osoby narcystycznej naprawdę wielokrotnie może dawać duże korzyści, acz proszę pamiętać, że nie dostaniemy wrażliwości na nasze własne przeżycia. To jest zablokowane. To jest częścią układu z ciemnymi siłami, że osoba narcystyczna jest zamknięta na przeżycia płynące z zewnątrz, na empatię, na współczucie. Nie ma tam współczucia pod względem odczuwania. Być może ten człowiek w sobie ma postawę etyczną, chce, współczuje tym ludziom. To się nazywa też empatia poznawcza ponoć w psychologii. To znaczy, że osoba narcystyczna wie, co tam ta druga osoba może przeżywać. Domyśla się, na pewno wie, widzi, nie jest głupia, widzi, co tamten ktoś przeżywa. Acz to, że widzi, to jest właśnie poznawcze, to jest takie intelektualne. Natomiast uczuciowo jest zamknięta. Czyli nie będziemy mogli się doprosić wrażliwości na nasze przeżycia. Narcyz automatyczny jakby blokuje, to jest tam filtr, po prostu mocny filtr i od razu ciemni wchodzą i z pogardą, z jakimś odrzuceniem, z niewidzeniem, tak? To jest skomplikowany mechanizm. Natomiast psycholodzy próbują to jakby zawęzić do zaburzeń osobowości. No, ja się im nie dziwię, ponieważ mają taką postawę, taką pozycję badawczą i są wierni jej. Okej, dużo fajnego zrobili. Natomiast ja tutaj bym chciał właśnie więcej pokazać. I jeżeli osoba żyjąca z narcyzem długo przeżywa to odrzucenie, to
pojawia się zniechęcenie. Jak można z takim kimś żyć? Zwłaszcza kobiety mają trudności, no bo są istotami o wiele bardziej przeżywającymi emocje, chcącymi, żeby te emocje były wysłuchane, zrozumiane, wzięte pod uwagę. A ów osobnik tego chcieć nie chce. Nie chce tego robić. Nie chce zajmować się, że ona tam coś znowu przeżywa. Tak? No. To mu jest niepotrzebne. I od razu mogą się włączać ochrony od ciemnych sił, nawet do ataków energetycznych może być. Może kobieta, żona powiedzieć mężowi, no co ty, czemu mnie nie słuchasz? To w znaczeniu nie chcesz wysłuchiwać tego, co przeżyłam. A on mówi, no co tam jakieś pierniczenie, będziesz mi tutaj głowę zawracać. To znaczy, że on nie ma zamiaru brać na poważnie jej przeżyć. Jeżeli ona nadal będzie eskalować swoje żądania, to od strony narcyza pojawi się najzwyczajniej atak, czyli poniżanie, może się pojawić gaslighting, czyli umniejszanie jej, czy w ogóle podważanie jej przeżyć i tak dalej, i kłótnia. I teraz tak, po iluś latach tego będzie kłopot. Będzie kłopot, ponieważ może się pojawić zmęczenie, że osoby, które mają jakiś interes bycia z narcyzem, na przykład dzieci, na przykład żony, mogą ciągle chcieć dostać to swoje przyrzeczenie. No, miałeś być mężem, no to czemu nie chcesz być ze mną? Nie chcesz być ze mną w moich przeżyciach? Albo w przypadku dziecka, dziecko czeka, że rodzic będzie razem z dzieckiem w jego dziecięcych, prostych przeżyciach, które mają na celu wejście w świat ludzki, wejście w przeżywanie tego, jak można przeżywać swoje emocje, uczucia wśród ludzi, jak się obracać wśród ludzi, jak zyskiwać sobie partnera, jak rozmawiać z dziewczyną, jak z chłopakiem rozmawiać, jak to w ogóle sobie ustawić to życie. Natomiast od narcyza, rodzica tego nie dostaną. I dziecko, czy też żona nie zrejterują od razu. Nie powiedzą, o jak nie chcesz tego ze mną przeżywać, no to nie, to sobie sama poradzę. Nie. Przecież po to dzieci mają rodziców, a żona ma męża, żeby mieć wsparcie. Także i uczuciowe, także i emocjonalne. Niestety te osoby po prostu wybrały bardzo kiepski obiekt na dostarczyciela wsparcia, jeżeli to jest narcyz czy narcyzka. Bardzo kiepski obiekt wsparcia właśnie uczuciowego. Jeżeli mówić o narcyzmie, to tam jest dziura, tam jest dół, tam jest studnia, pusta studnia, która żąda wypełniania, a nie ma tam źródła, tam jest dziura, tam jest pustka. I zarówno dzieci, jak i partnerzy, partnerki, żony, mężowie osób narcystycznych będą z czasem zaczęli być zmęczeni tym samym oczekiwaniem.
I teraz tak, dwie możliwości są zwykle. Osoby, czyli osobowości niecierpliwe, buntownicze, buntują się i odchodzą od takich narcyzów. Acz mogą mieć cały czas gdzieś tam w duszy przekonanie, że mieli rację, oczekując od narcyza wsparcia. I na przykład dzieci przez wiele lat mogą czuć frustrację, czemu ja po prostu w życiu nie mam takiego wsparcia. Czemu ci rodzice mnie nie wsparli? Może się później to przenieść na przykład na system społeczny, na rządzących i takie osoby nadal będą sfrustrowane, tylko nie swoim ojcem czy matką, a rządzącymi. I będą, dajmy na to, z kolegami godzinami obsobaczać rządzących. Jak to oni źle rządzą, a tutaj sobie nie poradzili, a tam nie. Natomiast nie podejdą do tego jak do czegoś, co sami przeżywali w dzieciństwie. Albo na przykład jakieś zarządzenia, jakieś przepisy uniemożliwiające jakieś działania, jakieś zachowania. Mam kolegów, których męczy frustracja wobec tego, co się wydarza, bo po prostu nie mogą tego czy tamtego zrobić. Ich osobowość jest na tyle niecierpliwa, na tyle aktywna, twórcza, że chciałaby to i tamto robić, a tutaj się okazuje, że nie można. I co? Nie ma u nich akceptacji tego, że no takie są okoliczności i trzeba się jakoś dostosować, tylko jest wkurzenie, wściekłość taka tłumiona, frustracja. To jest jeden typ odpowiedzi, a drugi typ, i też ta odpowiedź frustracyjna jest to odpowiedź ze zmęczenia i wręcz nasila zmęczenie. Im więcej tej frustracji taka osoba odczuwa, tym więcej zmęczenia. A druga odpowiedź dotyczy osób, czyli dusz i osobowości, które mocno wierzą, że jednak kiedyś dostaną tą opiekę, to wsparcie, to zrozumienie od narcyza. I te osoby można nazwać ufnymi, czy nawet naiwnymi. I tutaj zarówno dusza, jak i osobowość ciągle są po stronie uwierzenia narcyzom, uwierzenia temu, że jednak to trzeba dać kolejną szansę. Co jednak ma jakieś swoje podstawy, ponieważ u osoby narcystycznej jest cykl odrzucania i przyciągania, czyli po angielsku reject, discard i hoovering. I to odrzucenie i przyciąganie powtarza się, co niestety nie tyle w układach neuronowych powoduje jednoznaczne zauważenie, że należy z tym skończyć, tylko paradoksalnie powoduje to, że nadzieja jeszcze jest podsycana, bo jeżeli narcyz kolejny raz próbuje coś tam, no to jest nadzieja, no bo wiesz, on tak chce, ale trochę się stara, no zobacz, tutaj są jakieś przebłyski, on tam kilka razy się uśmiechnął, powiedział dobre słowo, tak? Natomiast jeżeli taka osoba nie wystarczająco zorientuje się, z kim ma do czynienia, jeżeli nie przejrzy tego narcyza na wskroś, jeżeli nie przejrzy ciemnych sił i ich niewdzięcznej gry
niegodziwej gry, to taka osoba będzie przychwycona, co się nazywa trauma bonding po angielsku, czyli wiązanie poprzez traumę, traumatyczne wiązanie. Ten narcyz może ileś razy straumatyzować swoją ofiarę, a ona będzie, jak w syndromie sztokholmskim, będzie uległa, uniżona i pełna nadziei, naiwna, będzie komuś nawet tłumaczyć, że to dobrze, ale on się zmieni, on nie jest taki zły. I może być tak, że taka osoba będzie, jak zresztą pewnie znacie, odporna na argumenty. Ktoś powie, no zobacz, już 3. raz cię obił, a ty nie chcesz od niego odejść? No wiesz, bo on się stara, ale ma ciężko w pracy, szef na niego krzyczy, no to, ale no, gdzie ja pójdę? Ja mam tutaj z nim dzieci i tak dalej, i tak dalej. No sytuacje są ciężkie, ale to jest tak, że dusza i osobowość chciały tą sytuację kiedyś i później nadal podtrzymują swoją pozycję. Tutaj nie ma co oskarżać takiej osoby, ponieważ sytuacja, w której się znalazła, nie jest sytuacją jedynie czysto ludzką, ale też ma komponent duchowy i to bardzo wstrętny duchowy komponent z obszaru ciemnych sił, które wykorzystują łatwowierność, ufność, serdeczność, miłość ofiary takiej. Także tutaj jest naprawdę huk roboty do zrobienia, żeby się wyrwać z takiego traumatycznego uwiązania. Natomiast jest też to zmęczenie, że w pewnym momencie taka ofiara tego narcyza już ma po prostu dosyć. Dusza tej osoby nadal może wierzyć i nadal może być po stronie narcyza, nadal może być po stronie na przykład, jeżeli chodzi o dzieci, to może być po stronie rodu, po stronie dusz z rodu rodzica, po stronie duszy matki, po stronie duszy ojca i zresztą jest jawnie powiedziane, czci ojca swego i matkę swoją i tam nie ma ani słowa, żadnego warunku przy tym przykazaniu, które jest w Kościele mówione. Żadnego warunku. Nie ma powiedziane czci ojca i matkę swoją, o ile są oni nienarcystyczni. Jeżeli są narcystyczni, nie musisz. Masz iść na swoje i masz rozwijać swoje życie, ponieważ nie masz co tam szukać u narcystycznych rodziców. No tego nie ma. Nikt tego nie uczy. Kościół po prostu jest głuchy jak pień w tym obszarze. Także sorry, ale jest jeszcze coś do zrobienia tam, gdzie mówią, że Kościół jest kościołem grzeszników. No to się kurde, nawróćcie trochę i zacznijcie. Przecież jest co do roboty. Oszukiwanie siebie i tam małych dzieci, że twój narcystyczny tatuś, on cię kocha, ale zostań przy nim i czcij go, bo wiesz, on tam się upija, ale on chce dobrze, trzeba mu wybaczyć i trzeba cały czas się poddawać pod niego. No proszę Państwa, to jest zachęcanie do bycia ofiarą, no. Także tutaj naprawdę cały czas podkreślam, że Kościół ma naprawdę wiele do zrobienia i zdecydowanie do przeproszenia tych ludzi, którym wmówił głupoty. Dobrze. Także osoba będąca ofiarą osoby narcystycznej może z powodu swojej duszy mieć wiele lat nadzieję, że coś się zmieni.
zwłaszcza mówię, te osoby wrażliwe, te osoby, które są ufne, że widzą tam we wnętrzu tego narcyza tą miłość, która tam jest za tymi, za tą zbroją. Tam jest miłość, ale ofiary narcyza jakby w duszy są na tyle nierozsądne, że nie zauważają całej sytuacji. Dusze są nierozsądne, dusze nie są refleksyjne. Sama dusza nie zacznie zastanawiać się, no dobrze, ale dlaczego tak obrywam? Raz za razem. Dlaczego niby ten ktoś, który ponoć ma mnie kochać, no to dlaczego tak mnie poniża, dlaczego tak umniejsza moje doświadczenia, dlaczego nie chce po prostu ze mną rozmawiać, chociażby o moich uczuciach, tak? Dusza sama tego nie zrobi. Dusza sama jest nierefleksyjna, nie będzie się nad tym zastanawiać. Trzeba osobowości, a wręcz i ducha do tego, żeby wziąć się z tymi sprawami za barki, bo jest co robić. Natomiast większość ludzi tego nie zrobi, bo też i nie ma refleksji, bo nie ma ducha. Także jeżeli ktoś ma ducha, jeżeli ty masz ducha, jeżeli masz trudności i bierzesz się i zastanawiasz, rozważasz temat, masz szansę, żeby z tego wyjść. Acz, mówię, możesz po iluś latach już być zmęczona, być zmęczony tym nieustannym użeraniem się. Tutaj jest właśnie to, że oprócz takich dosyć sucho opisywanych przez psychologię zależności, jest właśnie po stronie ofiary może być zmęczenie, może już po prostu już się nie chcieć, możesz już być, dajmy na to, po iluś terapiach, możesz ileś razy próbowałaś, czy próbowałeś zasięgać języka, co z tym zrobić, jak z tego wyjść, a ci ludzie nie bardzo wiedzieli sami, tak? I to po prostu może przychodzić zmęczenie, może... No i co z tym zrobić? Chodzi o to, żeby zacząć dla siebie samego, dla siebie samej być rodzicem. Żeby zacząć swoją duszę traktować jako swoje dziecko, które ma tam mniej więcej, tak jak mówią, 4-3 lata. Że mentalność duszy ma właśnie tyle, 3-4 lata. I to 3-4-letnie dziecko potrzebuje być jeszcze raz nauczone, potrzebuje się oduczyć tego wieloletniego, tej wieloletniej postawy. No jeszcze trochę, jeszcze troszkę wytrzyma, jeszcze kawałek, jeszcze miejmy nadzieję, że się coś... Nie będzie nic lepszego, nie zrobi się nic lepszego. Nie będzie. Trzeba samemu zauważyć to i popracować nad sobą, nad zmianą tego. Trzeba zobaczyć to bardziej świadomie, bardziej w sposób trzeźwy. Tak, że już do końca przychodzimy. Dzisiaj do wszystkich, którzy czekają na zmianę, mówię tak, możecie, czy nawet najprawdopodobniej już jesteście zmęczeni tymi oczekiwaniem. I to jest zupełnie zrozumiałe, że oczekiwanie niespełnione rodzi zmęczenie, ale dlatego, że w waszych duszach jest postawa, że jednak coś się zmieni. No niestety jest to zgodne z tym, co ciemne siły duchowe chcą, to znaczy, że trzymać was na łańcuchu, na smyczy. Im dłużej jesteście przy nadziei, że się coś zmieni,
Im dłużej czekacie na to, tym dłużej ciemni z was nie wiem jak to się mówi, kurczę, są energie i tym dłużej wy sami macie obniżony nastrój, zmniejszona ilość energii i tak dalej, i tak dalej. Nie żyjecie własnym życiem, a żyjecie oczekiwaniem. Także proponuję pracę i zmianę tego, co się widzi. Zobaczenie czegoś troszkę w innej perspektywie. No i życzę przyjemnego życia, a nie zmęczonego. Także to tyle. Witryna Świat Ducha zaprasza. Jeżeli te informacje coś pomogły Tobie, aby rozpoznać siebie samego, czy też sytuację, w jakiej jesteś, to zapraszam do przesyłania dotacji. To się nazywa darowizna. Na witrynie jest sposób, jak to się robi. Dobra, miłego dnia. Cześć, na razie. Aha. Naciśnijcie sobie coś, jak ja mówię. Serduszko, słoneczko, cokolwiek tam macie do naciśnięcia. Na razie, do widzenia.